Z dziennikarskiego obowiązku staram się opowiadać obiektywnie o każdym samochodzie, ale są takie auta, które mimo rosnących słupków sprzedaży czy coraz ładniejszych aparycji niestety nie przypadły mi jakoś szczególnie do gustu. Mowa o SUV-ach, które przebojem wjeżdżają na polski rynek. Są uniwersalne, bo przecież można nimi wjechać w lekki teren. Są pakowne, spakujecie co najmniej pół mieszkania na wakacyjny wypad. Ładnie się prezentują pod eleganckim teatrem, ale też na korpo parkingu. Ale SUV-y mają także swoje wady. Wysokie nadwozie często buja na zakrętach i nie jest to aż tak komfortowe jak w samochodach osobowych. Spora masa nadwozia z kolei przekłada się na większe zużycie paliwa. Samochody te, no niestety, coraz bardziej są podobne do siebie. Mają taką samą bryłę, okrągłą, mają spore obręcze kół, no i takie same praktycznie pseudosportowe przody. Nuda. I do tego siedzi się dość wysoko za kierownicą, co jedni lubią, inni, tacy jak ja, niezbyt. Jest jeden SUV w tej klasie, który trudno pomylić z innymi. Wygląda bardzo amerykańsko i jako jedno z niewielu aut tego producenta jest oferowane takie samo w Stanach, jak i w Europie. Ja z ciekawością czekałam na ten samochód w 2016 roku, kiedy pojawił się w Polsce. I nie zawiodłam się. To Ford Edge, który niedawno przeszedł facelifting. Teraz ma nieco szerszy przedni wlot powietrza z innym wykończeniem dla każdej wersji. Odświeżono też pas przedni. W standardzie mamy tu reflektory LED z przodu i z tyłu. Od frontu można je opcjonalnie uzupełnić światłami LED do jazdy dziennej. Zmieniono też maskę silnika, co poszerzyło optycznie samochód. Usportowiona wersja Edge ST Line ma profilowane dolne listwy drzwi, a listwy na błotnikach i drzwiach są malowane w kolorze nadwozia. Przedni, górny wlot powietrza ma z kolei czarne wykończenie. Auto osadzono na standardowych 20-calowych obręczach z lekkiego stopu, a w opcji znalazły się urodziwe, połyskujące czernią 21-calowe felgi. We wnętrzu umieszczono fotele z funkcją podgrzewania lub chłodzenia, pokryte częściowo perforowaną skórą, a z tyłu również siedziska są podgrzewane. Przyjemną w dotyku skórą pokryta jest gruba, świetnie leżąca w dłoniach kierownica. Nadal możemy korzystać w Edge'u ze świetnego systemu komunikacji i rozrywki Ford Sync 3, który jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Pozwala on kierowcy m.in. na kontrolowanie podłączonych smartfonów, systemu audio, nawigacji i klimatyzacji za pomocą poleceń głosowych i 8-calowego kolorowego ekranu dotykowego. Podchodząc ciężkimi zakupami, a mając kluczyk przy sobie, wystarczy machnąć nogą pod zderzakiem i automatycznie klapa bagażnika się otwiera. To jest bardzo praktyczne. Lubię ten gadżet na pokładzie samochodów. Zwykle właśnie w SUV-ach występuje w tych powiedzmy premium i klasy średniej. Bagażnik mieści 602 litry, więc naprawdę sporo. Jest bardzo ustawny. Nic tutaj nie przeszkadza w pomieszczeniu jakichś walizek czy toreb. Ma kilka schowków na takie drobiazgi, to jest bardzo przydatne. Są haczyki po obu stronach do kotwiczenia toreb. Mamy tutaj możliwość z poziomu bagażnika otworzenia tylnych foteli, co też jest fajne, nie musimy sobie łamać paznokci, żeby to uczynić. No i próg jest troszeczkę wyżej niż w osobówkach, więc jednak wrzucenie tych ciężkich pakunków stanowi dla niewiast lekki problem. Jest tutaj też taka mata zabezpieczająca, więc jeżeli mamy jakieś brudne na przykład przedmioty, możemy tutaj wykorzystać tę matę, no i ona również zapobiega przesuwaniu się bagaży. W odświeżonej kabinie Forda Edge mamy przeprojektowaną konsolę centralną, ale to, co zwraca największą uwagę, jest
zlokalizowane tutaj, na środku. Otóż tradycyjny drążek zmiany biegów zastąpiono pokrętłem. Jest to rozwiązanie znane bardziej z samochodów premium, a chodziło o wygospodarowanie większej przestrzeni, między innymi na taki dość głęboki schowek, w którym możemy indukcyjnie ładować swój smartfon. Mieszczą się tu także dwa porty USB, czyli po jednym dla każdego pasażera. I dodatkowo mamy jeszcze tutaj taką półkę. Kiedyś Volvo przodowało w takim rozwiązaniu, teraz Ford ma tutaj możliwość położenia na przykład jakichś drobiazgów. Jest tu też wyściełane to taką gumką, która uniemożliwia przesuwanie się jakichś śliskich przedmiotów. Jak już przy oszczędzaniu miejsca jesteśmy, to znów zamiast tradycyjnej dźwigni i hamulca postojowego mamy tutaj elektroniczny przycisk. I dzięki temu wygospodarowano naprawdę olbrzymi schowek złożony z dwóch części. Pierwsze płaska półeczka, pod spodem popatrzcie jak bardzo głęboki schowek, naprawdę można tutaj zmieścić i tablet, i przeróżne zabawki, i książki, także olbrzymi schowek. Tutaj mamy taki wąziutki, też wyściełany gumą, więc nic tutaj się nie będzie przesuwać. Dwa uchwyty na kubki, także naprawdę zyski są spore z usunięcia dźwigni hamulca. Przede mną naprawdę przepastny schowek zamykany, no i oczywiście tradycyjnie tutaj na konsoli górnej mamy możliwość włożenia okularów słonecznych również do schowka. Po bokach, rzecz jasna, schowki na 1,5-litrową wodę na przykład. Pojawiły się też nowe zegary z możliwością personalizacji cyfrowego zestawu wskaźników. Można zmieniać układ prędkościomierza, obrotomierza i wyświetlaczy, a do tego wybrać spośród 7 kolorów podświetlenia. Producent oferuje też system dźwiękowy B&O, specjalnie dostosowany do wnętrza Forda Edge. System wykorzystuje 10-kanałowy cyfrowy procesor dźwięku, aby zapewnić równomierny rozkład dźwięku w kabinie z mocą 1000 W rozdzieloną na 12 głośników. Naprawdę brzmi to niesamowicie dobrze. Za kierownicą siedzi się dość wysoko, ale dzięki 10-stopniowej elektrycznej regulacji fotela można go sobie tak ustawić, żeby nie czuć się, jakby siedziało się na piedestale. Mi to bardzo pasuje. W środku jest bardzo przestronnie, a jednocześnie przytulnie. Tak naprawdę jedyną dyskusyjną rzeczą w Fordzie Edge jest jego masa. Z tym mocniejszym dieslem pod maską, 2-litrowym EcoBlue, rzędowym, podwójnie doładowanym silnikiem o mocy 238 koni, no niestety auto przekracza ponad 2 tony, a dopakowane pasażerami jeszcze bardziej przekroczy tę wartość. Dodatkowo waży zbiornik paliwa, 68 litrów zatankowane do pełna swoje waży, no ale dzięki temu będziecie tankować na trasie średnio co 500-600 km. Także są zalety. Ani w mieście moim zdaniem, ani na trasie tej masy nie czuć, a to za sprawą świetnej moim zdaniem, świetnie zestopniowanej 8-biegowej skrzyni automatycznej, którą można wygodnie sterować za pomocą manetek za kierownicą. To nie jest samochód do bicia rekordów prędkości. Oczywiście na niemieckiej autostradzie rozpędzicie się do 216 km na godzinę, ale to jest już maksimum dla tego samochodu. Sprintów spod świateł również nie uskuteczniajcie. Tutaj przyspieszenie do setki wynosi 9,6 sekundy. Pamiętajcie, że do udźwignięcia jest ponad 2 tony masy plus no jest to 5-metrowe nadwozie, także nie oczekujmy tutaj jakichś niesamowitych parametrów. A i tak nie wiem, jak Ford to zrobił, naprawdę tej masy tutaj nie czuć. Zupełnie inaczej niż jest to w papierze. Wydaje się, jakby ten silnik miał co najmniej 300 koni. Na pewno dobrą robotę robi tutaj wysoki moment obrotowy. To jest aż 500 Nm. Wszystko tu się dzieje liniowo, nic nie szarpie denerwująco i naprawdę przy wyprzedzaniu ma się pełen komfort, że się po prostu zdąży. Producent deklaruje średnie zużycie na poziomie 6,8 litra na setkę. U mnie wyniosło około 8 litrów, ale przy bardzo dynamicznej jeździe w mieście. Słowa uznania na pewno należą się w Fordzie Edge za zawieszenie.
A to dlatego, że w SUV-ach klasy średniej zwykle jest ono miałkie, no i niestety ma się wrażenie, jakby zamiast amortyzatorów były zamontowane ptysie z kremem. Tutaj w wersji ST-Line jest ono zostrojone na sportowo i naprawdę czuć przyjemność z jazdy po winklach. Nadwozie nie przechyla się jakoś denerwująco na boki, nie ma się wrażenia, jakby się nadwozie chciał pocałować z jezdnią nagle, co mnie osobiście bardzo denerwuje w SUV-ach. Po drugie, jest tutaj zamontowany system, który automatycznie i jak dla mnie niezauważalnie przełącza się między napędem na 2 albo na 4 koła. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo, ale ma to także wpływ na ograniczenie zużycia paliwa, bo jak wiadomo, podczas jazdy z napędem na 4 koła zużycie wzrasta. System adaptacyjnego wspomagania kierownicy stale dostosowuje przełożenie przekładni kierowniczej do prędkości pojazdu, dzięki czemu Edge'em łatwiej manewrować przy małych prędkościach na parkingu i w ruchu miejskim, a jednocześnie wygodniej podczas jazdy na autostradzie. Wtedy układ staje się bardziej czuły. Aktywny asystent parkowania pomoże zaparkować prostopadle i równolegle. Dodatkowo działa tu system ostrzegania o przeszkodach przy parkowaniu oraz asystent opuszczania miejsca parkingowego, który pomaga kierowcy wydostać się z parkingu. Jeśli dysponujesz ponad 200 000 złotych i chcesz je wydać na porządnego SUV-a, to Edge będzie dobrym wyborem. Świetnie się prezentuje, prowadzi się jako SUV-ówka, ma pomysłowo zaprojektowane wnętrze i wszelkie systemy wsparcia kierowcy na pokładzie. Mnie Ford Edge w wersji ST-Line kupił już samym wyglądem, ale z tym mocnym dieslem pod maską i świetną trakcją mogę go z czystym sumieniem polecić każdemu kierowcy.